to się okazuje, że to same łożysko nie wystarczy. Niestety uszkodzona jest ta obudowa. Koszt niestety tej obudowy nie jest mały, no bo to jest prawie 20 000 netto. Fendt 824, taki dokładnie chyba jak ten, spalił się, ponieważ no, doszło do eksplozji wręcz turbosprzęgła, zagotował się olej. W pewnym momencie olej w turbosprzęgle tak się zagotował, że wręcz płomień wyleciał spod ciągnika, a że stał na ściernisku. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Dzisiaj tutaj na tapecie mamy ciągnik Fendt 824 z 1995 roku, czyli no dosyć wiekowy ciągnik, powiedzmy ćwierć wieku już za nim. Jeden z pierwszych, ale nie pierwszy, ale jeden z pierwszych, który sprzedaliśmy. W zasadzie od 1996 roku pracuję u klienta. Początkowo to ciągnik jako ciągnik podstawowy, no bo wtedy wiadomo jeszcze była era Ursusów. Natomiast dzisiaj to już jest taki ciągnik bardziej pomocniczy do prac transportowych. Nie wiem, czy nie z opryskiwaczem jeszcze jeździ, rozsiewaczem, czyli taki w zasadzie robi to, co kiedyś robiły ciągniki typu Ursus, pewnie co 385 albo 902 czy 360 wręcz. No ale wracając do tego ciągnika, tak jak mówiłem, ciągnik z 95 roku, przepracowane ma w tej chwili ponad 25 000, tak dokładnie, to teraz no, oczywiście nie pokażę licznika, no bo mamy tu częściowo rozebrane, ale jeżeli tam dobrze pamiętam, to jest 25 000, prawie 25,5 tysiąca, bo 25 400 z groszem. Klient zgłosił, że uszkodzone jest łożysko na wale napędu przedniej osi. Tu jest taka podpora, dokładnie to jest w obudowie koła zamachowego, tutaj mamy tę obudowę zdjętą. Widać pełno opiłków, więc będę klient chciał, o tutaj są jeszcze kuleczki, żeby tą naprawę wykonać u niego, no bo też dysponuje warsztatem, no ale mechanik zajechał, to się okazuje, że to same łożysko nie wystarczy. Niestety uszkodzona jest ta obudowa, tutaj jest wybrane i samo łożysko, no to niestety tutaj nie pomoże i trzeba wymienić. Mówię, wymienić trzeba, ponieważ też próbowaliśmy kiedyś regenerować te obudowy i to takie powiedzenie, chytry 2 razy traci, i kiedyś chyba 2 razy próbowaliśmy zregenerować tę obudowę, daliśmy do zakładu, który wytoczył, wstawił tulej. Niestety no, brak trochę osiowości, a napęd jest dosyć tutaj, mówiąc tak obrazowo, sztywny, czyli nie ma tutaj za bardzo przegubów, możliwości, żeby się coś poddało. No i niestety bicie spowodowało, minimalne przesunięcie środka otworu powodowało naprężenia. Przy zakładaniu nawet były niewyczuwalne, ale ciągnik ujechał bodajże, jak ja dobrze pamiętam, około 40 km od nas z warsztatu, bo to jeszcze z Dolnego Śląska. No i na wysokości Kościana klient dzwoni, że zaczęło coś pukać, stukać. No i niestety rozwaliło z powrotem łożysko, rozwaliło wtedy obudowę. No i taki efekt oszczędności wtedy wyszedł, że niestety no nie ma innego wyjścia, jak trzeba wymienić obudowę. Koszt niestety tej obudowy nie jest mały, no bo to jest prawie 20 000 netto. To jest dosyć masywna konstrukcja, bo to sama budowa koła zamachowego może nie musiałaby być aż taka duża. Natomiast no, to jest też element tutaj ramy ciągnika, bo tak jak tutaj miska olejowa widzimy, to jest też rama z takim tutaj właśnie wycięciem na napęd, na ten wał napędu przedniej osi. Ciągnik nie jest na konstrukcji ramowej, więc tutaj ta miska olejowa, czyli ten element, no jak i element tej obudowy koła zamachowego stanowią ramę ciągnika. Ciągnik o mocy 260 koni, no to 230, przepraszam, ten tutaj, no to troszeczkę musi mieć tutaj ten element wytrzymały. No więc mamy do wymiany obudowę, mamy do wymiany łożyska. Przy okazji wiadomo, że tutaj rozebrane turbosprzęgło, czyli też te uszczelniacze i łożyska na turbosprzęgle tak mówiąc przy okazji.
No i wtedy niestety koszty się tutaj generują. I patrząc na ten ciągnik, tych kosztów pewnie będzie troszeczkę więcej, ale to musimy ustalić z klientem, bo na przykład tutaj widzimy poduszkę zawieszenia kabiny. Tu jest taka poduszeczka. Jest widać jak już popękane. Do klienta nawet wstępnie dzwoniliśmy, no i klient mówi, że nie, tam poduszki raczej są dobre, jeszcze jak nie mieliśmy zebrane, ponieważ w ubiegłym roku je wymieniał. W ubiegłym roku, więc ciągnik przepracował plus minus, bo jeżeli patrząc na średnią, raczej nie więcej niż 1000 godzin. Jeżeli by nawet rok temu wymieniał, no 25 000 przez 25 lat to wychodzi 1000 średnio, ale teraz pewnie pracuje troszeczkę mniej niż kiedyś. Kiedyś to mówię, ciągnik podstawowy, dzisiaj stał się ciągnikiem pomocniczym. No i tutaj ta poduszka na pewno nie jest to poduszka oryginalna. Myślę, że jest to zamiennik. Tutaj mamy poduszkę oryginalną i w zasadzie ja zalecam, żeby akurat ten element to raczej zakładać oryginalny, ponieważ no, te zamienniki niestety troszeczkę nie wytrzymują i wtedy mieliśmy tę sytuację, że po zamontowaniu nowych poduszek w zamienniku, no bo miało być taniej, klient mniej więcej po 300 godzinach, może chyba nawet nie, pracy ciągnikiem na łąkach, gdzie no, dosyć szybko jeździł z kosiarką, no, zgłosił, że kurczę, kabina dalej jak pukała, tak puka. No i się okazało, że ta poduszka też mniej więcej wyglądała w tym stanie jak tutaj, a może nawet i w gorszym po jakichś tam 300 godzinach. Zamontowane oryginalne poduszki później służą klientowi bodajże już trzeci rok, więc pytanie, czy warto też wszędzie na wszystkim oszczędzać. No, dla porównania, no, ta poduszka plus minus 1000 zł z małym haczykiem, tam 1100 chyba złotych kosztuje. W zamienniku taką poduszkę można pewnie kupić za jakieś tam 500 zł. No, razy 2, tak w zaokrągleniu, ale jeżeli to ma wytrzymać 3 razy krócej, a przy okazji później uszkodzić inne elementy, to nie wiem, czy warto takie oszczędności robić. Teraz jeżeli ta poduszka, no wyraz, że tam komfort pracy no, troszeczkę się zmniejsza, no bo stuka, puka, no to ta kabina jak zbyt nisko opadnie, to jest teraz troszeczkę widać podniesiona kabina, ale tutaj ta przestrzeń między kabiną a skrzynią biegów, czyli rurkami, przewodami elektrycznymi jest dosyć mała, no i wtedy może dojść do przetarcia, że kabina przetrze nam jakieś elementy układu hydraulicznego, wyleci olej, więc ten olej, który trzeba później uzupełnić, być może będzie więcej warty niż ta oszczędność na tej poduszce zawieszenia kabiny. Wiadomo, ta poduszka, nawet jak jest oryginalna, to ona też nie będzie wieczna i po jakimś czasie też trzeba będzie ją wymienić, ale na pewno nie aż tak często jak poduszkę tą kupioną jako zamiennik. Generalnie nie można powiedzieć, żeby klient o ciągnik nie dbał, no bo 25 000, myślę, że już remont silnika w międzyczasie był robiony, ale no, ciągnik jeszcze tak widać wizualnie w całkiem dobrym stanie. Oryginalny lakier, można by powiedzieć, niepoobijany, niepotłuczony, ale jedna rzecz, którą tutaj niestety no, będę musiał wytknąć troszeczkę może użytkownikowi, ale mam nadzieję, że się nie obrazi. Być może tutaj weźmie, później będzie bardziej troszeczkę tego pilnował, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. To tu widzimy dosyć taki tam oblepioną, taką malutką krateczkę, oblepione, tutaj zalepione wręcz sianem, a jest to nic innego jak kratka, przez które powinno być doprowadzone powietrze. Tutaj widzimy ten kanał, na dole wylot, powietrze do chłodzenia turbosprzęgła. I zdarzyły się już przypadki, że niestety ciągnik właśnie Fendt 824, taki dokładnie chyba jak ten, spalił się, ponieważ no, doszło do eksplozji wręcz turbosprzęgła, zagotował się olej, no bo teraz układ działa tak, że jeżeli ciągnik się zatrzymie, nawet nie trzeba wyłączać biegu na wolnych obrotach, to silnik pracuje, bieg załączony, ciągnik stoi i dopiero jak się doda gazu, no to wtedy wiadomo zaczyna ciągnąć, ale jeżeli stoi z załączonym biegiem i tak akurat wtedy zrobił operator, jak pamiętam, nie wyłączył biegu, ciągnik sobie pracował,
A on czekał na polu, w pewnym momencie olej w turbosprzęgle tak się zagotował, że wręcz płomień wyleciał spod ciągnika, a że stał na ściernisku, to w zasadzie chwila, moment i dobrze, że operator zdążył uciec, no bo jeszcze by była większa tragedia, a tak no tylko, powiedzmy tylko albo aż, a to było kilkanaście lat temu, nie wiem czy nie około 20 lat, 20 lat temu, no to taki nowy ciągnik praktycznie poszedł z dymem. No, tu widzimy gdzieś jakieś wycieki z układu hydraulicznego, to też trzeba będzie przejrzeć, no bo właśnie ten brud tutaj i w tej komorze tu powinno być generalnie w miarę czysto, natomiast no widać, że jest tego błota, takiego błota, no nie błota, tylko kurz z olejem, taka maź się zrobiła, to się pozaklejało, też ta kratka wtedy też jakby ma tendencję do tego, żeby się zakleić szybciej, no bo jeżeli to jest tłuste, no to wtedy się jedno do drugiego przykleja, a gdzieś tu ewidentnie olej nam cieknie, no bo ten ciągnik widać, tutaj jest ocieknięty i z lewej, tutaj z prawej strony, tu mamy przy rozdzielaczu, ale też tutaj z góry, ze skrzyni gdzieś olej leci. Być może i któryś tam przewód już zdążył się przetrzeć przez to, że była zamontowana i dosyć szybko zużyła się poduszka zawieszenia kabiny, ale to jest temat jeszcze do dalszej weryfikacji i sprawdzenia. No bo ciągnik zaczęliśmy dzisiaj rozbierać, no i do tego momentu tutaj dojechaliśmy, a korzystając z chwili, że jest przerwa, to ja mówię, tutaj nagramy, co w trawie piszczy, a ściśle mówiąc, co boli ten ciągnik. Z tyłu tutaj jakoś nie jest to tragiczne. Tu już widać, że z tyłu zawieszenie kabiny było poprawiane, bo na pewno to elementy już tu były robione, sprężyny, amortyzatory i to jest ok, dosyć często też się tutaj tu zużywa, rzadziej niż z przodu, no ale też element, na który trzeba zwrócić uwagę i raz po raz sprawdzić, bo później no, właśnie dochodzi do sytuacji takich jakichś dodatkowych uszkodzeń, a że można tu wiele rzeczy pod kabiną uszkodzić, no to doskonale teraz widać. Widać, że tu troszeczkę zaczęło się pocić też na wale silnika. To jest uszczelniacz na wale korbowym silnika tylny. Też oczywiście będzie zamontowany nowy. Jedna jeszcze rzecz i tutaj to też z klientem musimy ustalić. Zwróciliśmy uwagę, tak, przede wszystkim jest uszkodzony napinacz alternatora, ale tu jeszcze jest starsze rozwiązanie, pasek 3-klinowy, teraz jest pasek wielorowkowy. W tych nowszych modelach był powyżej 2000, natomiast do numeru fabrycznego 2000 mamy takie rozwiązanie paska 3-klinowego, napęd alternatora, napęd pompy. No i nie jest to do końca najszczęśliwsze rozwiązanie, tego też producent zmienił, ponieważ no, ten 3-klinowy pasek no, dosyć szybko zużywał nam koła pasowe i tutaj też koło pasowe, na przykład na wale korbowym, to jest zakład z tłumikiem, tutaj jeszcze drgań. Dosyć mocno zużyte te koło jest, tak samo koło na pędu pompy wody też jest bardzo mocno zużyte. No i co się dzieje? No to tak, po pierwsze pasek znacznie szybciej się zużywa i trzeba częściej pasek wymieniać, ale i to by może nie było najgorsze, natomiast no wiadomo, że jeżeli mamy zużyte koła i do tego później pasek troszeczkę też zużyty, to zaczyna występuje poślizg w napędzie, a jak idzie poślizg, to pompa wody ma mniejszą wydajność, wentylator troszeczkę wolniej może się kręcić, no i dojdzie do przegrzania silnika. Więc tutaj musimy też z klientem porozmawiać, czy ten układ napędu, tutaj pasek plus koła też wymieniamy, no bo to też będzie no niestety kilka tysięcy złotych. Trzeba będzie tak liczyć, bo takie koło tutaj na pompie wody to jest bodajże z koło 1500, to na dole, że z tłumikiem to pewno z 4000. Plecak tutaj jeszcze można by zamontować i to na pewno wydłuży żywotność tego układu, dodatkową rolkę napinającą, która zwiększy kąt opasania paska na tym dolnym kole, bo tak jak widać ten kąt opasania jest niezbyt duży i wtedy gdyby tam założyć tutaj dokładnie w tym miejscu rolkę, która napina jeszcze dodatkowo ten pasek, wtedy kąt opasania koła pasowego dolnego znacznie i na pompie wody też się dodatkowo zwiększy. Poślizg jest mniejszy, czyli zużycie koła i
paska będzie znacznie mniejsze, czyli no, wolniejsze, tak, generalnie i wtedy taki układ no, troszeczkę dłużej wytrzyma. Widać, sprężarka powietrza chyba też była robiona. Chyba wymienialiśmy. To jest nowa chyba sprężarka powietrza zamontowana. Pompa układu wspomagania kierownicy to jest pompka właśnie wspomagająca. Normalnie układ kierowniczy działa z pompy głównej wielotłoczkowej, natomiast tu jest taka pompka wspomagająca, gdy brakowałoby oleju, bo jest zapotrzebowanie na układ hydrauliczny z tyłu, to wtedy jeszcze dodatkowo działa to. No, rzecz tutaj też takie drobiazgi, no ale oberwany amortyzator gumowy. No i tak jak się zacznie rozbierać, to tak jest ze starszymi maszynami. Tu się ruszy i wtedy miało być tylko coś, a wychodzi jeszcze to, no ale z drugiej strony no można oczywiście zamknąć oczy i powiedzieć, że się nie widziało albo się nie chciało widzieć. Zrobić po najniższych kosztach, żeby klient był zadowolony, że jest tanio, ale no za jakiś czas na pewno problem powróci. Prędzej czy później taka czy inna usterka wyskoczy. No i wtedy właśnie dywagacje, czy robić i mówiąc tak w cudzysłowie, naciągać klienta, ale robić bardziej kompleksowo, no niestety troszeczkę drożej, czy udawać, że się nie widzi i mówić, że dobra, to niech jedzie, a jak się zepsuje, no przecież to nie było robione. Teraz no to możemy znowu zrobić i następną usterkę, ale no to też nie do końca jest dobre rozwiązanie, no bo takie rzeczy, które dzisiaj może naprawa kosztuje nie aż tak wiele, bo już jest częściowo rozebrane, bo dojdzie tylko koszt części, a później jeszcze raz trzeba coś rozbierać, to już dodatkowy koszt, a drugi koszt, no to też trzeba liczyć, że maszyna, która stoi i nie pracuje, to ona generuje koszty zamiast przynosić nam przychody. Tutaj też musimy, to jest wyciek tutaj z hydrauliki, jak odkręcili przewody, ale tu widzimy też przewód na intercooler, co idzie. No i też tutaj jest troszeczkę opocony, trzeba by tam zobaczyć, czy tam się gdzieś za dużo oleju przypadkiem nie zbiera, czy turbina przypadkiem nie zaczyna rzucać olejem, bo tutaj też jest dosyć mocno takie oblepione. Generalnie powinno to być suche, a jak widać ten układ tutaj do ładowania powietrzem za turbosprężarką zbyt suchy nie jest. Tutaj jest w miarę czysto, więc no, raczej piasku nie naciągnął, bo to byłoby zaraz widać, że tu jest brud. Natomiast po turbosprężarce to aż tutaj kusi, żeby jednak przy tej okazji, jak jest, przynajmniej sprawdzić i być może wymienić tylko łożyskowanie z uszczelnieniem, sprawdzić wyważenie wirnika, no i turbosprężarka będzie dalej nam elegancko chodziła, a jeżeli się tego nie zrobi teraz, no to być może wtedy, gdy wiosną będzie miał wykonywać zabiegi agrotechniczne typu opryskiwanie czy rozsiew nawozów, to ciągnik wtedy stanie i będzie problem. Także troszeczkę przy tym ciągniku na pewno jeszcze tu będzie do porobienia. Myślę, że ustalimy z klientem, jeżeli chodzi o zakres naprawy, co trzeba zrobić i wtedy być może nagramy dodatkowy film z przebiegu dalszej naprawy, no bo ciekawe właśnie, jaką podejmie klient decyzję. Czy składamy tak jak teraz i przy już dosyć dużych kosztach naprawy dalej nie naprawiamy, czy jednak robimy to bardziej kompleksowo i tak, żeby ten ciągnik w miarę bezawaryjnie sezon w gospodarstwie przepracował, a wiadomo, że teraz zima, jest najlepszy czas, żeby mniejsze lub większe naprawy w maszynach rolniczych wykonać, nie czekać aż przyjdzie wiosna i wtedy, no bo się spieszy, bo ciągnik stoi, robota stoi i kurczę, a sąsiedzi pracują. Także potem dodatkowe nerwy i emocje. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do oglądania filmów na naszym kanale i łapka w górę.